tym wideo poszukamy sobie niszy na Amazon Merch. Później zweryfikujemy, czy w ogóle ta nisza ma sens i zrobimy jakiś prosty wzór, który później wrzucę na swojego Amazona w nadziei, że może kiedyś się sprzeda. Poczyniłem tutaj kilka założeń na poczet tego wideo. Jedno, będziemy używać tylko i wyłącznie narzędzi darmowych, czy to AI, no głównie o AI mi tutaj chodzi, bo użyjemy sobie tutaj czata GPT do tego, żeby nam niszę wyszukał, i do grafiki użyjemy ideograma i Inkscape'a, żeby to wszystko później do kupy poskładać. Ja akurat, jak będziecie widzieć na ekranie, mam i wersję premium czata GPT i wersję premium ideograma, ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo darmówki robią dokładnie to samo, tylko czat GPT w wersji premium ma jeszcze dodatkowo tam kilka bajerów, których tutaj nie będziemy używać, a ideogram po prostu pozwala na szybsze generacje kolejnych obrazków, no i tych obrazków można wygenerować więcej. I to jest jedyna różnica między wersją standard i wersją premium. Dobrze, to zacznijmy sobie w ogóle od znalezienia jakiegokolwiek pomysłu na niszę. Bo jak nie korzystamy z płatnych narzędzi typu Flying Research czy cokolwiek innego, to jesteśmy w lesie, jeśli chodzi o niszę. Te narzędzia gdzieś tam wyrzucają jakieś pomysły, ale tutaj czegoś się musimy najpierw uczepić. No i tak pomyślałem, jakiś czas temu na YouTubie oglądałem taki kanał, który o kreskówkach sobie prawił, i kiedyś była taka kreskówka czy bajka, nie wiem, zwał jak zwał, Shaolin Pojedynek Mistrzów. Mówię, i tak mi się to przypomniało. Mówię, zobaczymy sobie, czy w ogóle jest zainteresowanie tego typu tematyką na Amazonie. Ale mówię, żeby nie ograniczać się tylko i wyłącznie do Shaolin i mnichów w Shaolin, to wrzuciłem w czat GPT tego typu zapytanie. Zobaczcie sobie. To jest czat GPT w wersji premium, ale tym się akurat nie przejmujcie, bo darmowy wygeneruje dokładnie to samo. Spytałem go tutaj, jakie są typy starożytnych azjatyckich wojowników, bo jednak zostałem cały czas w tematyce azjatyckiej. I poprosiłem go, żeby to było coś, co jest dobrze rozpoznawalne w Stanach. No i żeby się nie ograniczać do tylko jednego przykładu, to poprosiłem go o 10 takowych. No i klasyka, na początku samuraj, później ninja, ale na trzecim miejscu już mamy mnisi Shaolin. Także skoro ChatGPT mi tutaj podpowiada, że to jest trzeci najbardziej rozpoznawalny wojownik w Stanach z Azji, ja też gdzieś tam na początku krążyłem dookoła tych mnichów Shaolin, to mówię, to jest dobry, widać, kierunek. Teraz jak już jest pomysł na niszę, to warto by było zweryfikować sobie, czy ta nisza jest wolna od trademarków wszelakich. Nie powinno być tutaj problemu, bo ciężko by było zatrademarkować frazę Shaolin Monks, gdzie Shaolin to jest bodajże klasztor, czy całość jakiejś... zostańmy przy tym, że to jest klasztor. Później sobie zerknę na spokojnie, co tam dokładniej siedzi pod nazwą Shaolin. Ale mamy Shaolin Monks. Zobaczmy sobie, czy to cała ta fraza, bo to będzie nasza główna fraza, Shaolin Monks, czy ta fraza jest trademarkiem. Do tego posłuży nam darmowa wtyczka do Amazona, którą jest Productor. Zobaczcie, jak to się sprawdza. Jesteśmy na moim panelu amazonowym. Kliknąłem po prostu dodaj nowy produkt, żeby się przenieść do obstawiam bardzo dobrze Wam znanego okna. W mojej osobistej, najszczerszej opinii nie ma sensu używać jakichkolwiek innych dodatkowych programów do sprawdzania trademarków, jeśli działacie na Amazonie i macie zainstalowaną wtyczkę Productor. A nie widzę powodu, dla którego tej wtyczki mielibyście nie mieć zainstalowanej. Więc jak takowe trademarki się sprawdza? Ano w bardzo prosty sposób. Jak pamiętacie, naszą główną frazą, na którą się tutaj będziemy pozycjonować, to jest fraza Shaolin Monks, czyli
tutaj ja akurat zaznaczyłem pole Design Title, ale zadziała to w którymkolwiek innym polu tekstowym. Wpisuję sobie Shaolin Monks. I teraz jedyne co trzeba zrobić, to kliknąć Trademark US, tak żeby sprawdzić bezpośrednio w USPTO. Tak jak widzicie, Shaolin Monks nie jest multi-word trademarkiem, wyświetla nam się tylko Monks, że jest single word trademarks, natomiast Monks jako mnisi to jest bardzo ogólna fraza i nie powinno być tutaj z nią problemów. A jeszcze dodatkowo jest to tylko i wyłącznie klasyfikacja 009, czyli nie są to koszulki, a jest to co? Zerknijmy sobie. Jakieś oprogramowanie komputerowe, marketing, promotional and publics, jakieś bzdury, które absolutnie nas tutaj nie dotyczą. Więc jeśli chodzi o główną frazę, to jesteśmy w domu. Jest ona całkowicie bezpieczna. Jak już wiemy, że możemy się poruszać w tej niszy, to pomyślmy, co można zrobić ze wzorem. Można myśleć sobie tak, wiecie, po prostu, ale lepiej jest sprawdzić, co na chwilę obecną się w tej niszy sprzedaje i czy w ogóle się cokolwiek sprzedaje. Może być tak, że ja tu sobie wymyśliłem mnisi Shaolin, a w Stanach nikt tego nie chce w perspektywie koszulek. Także zobaczmy sobie teraz, jak to wygląda na Amazonie, czy w ogóle ktokolwiek tego szuka, a jak szuka, to czy kupuje, bo od szukania do kupienia jest jednak jeszcze kawałek drogi. Jak taką niszę zweryfikować? No bardzo prosto. Wystarczy wejść sobie na Amazona, pamiętając, że kod pocztowy musi być ustawiony na Stany Zjednoczone, bo inaczej Wam tych koszulek nie wyrzuci. Ja tutaj mam ustawiony kod bardzo standardowy 1001, to jest kod na Nowy Jork. No i jak teraz tego typu sprawdzanie się odbywa? Pamiętacie, naszą główną frazą jest Shaolin Monks. Coś tutaj nam zaczyna wyświetlać powoli, to jest wtyczka Amazon Suggestion Expander. Mamy Shaolin Monk, Uniform, no ale to shoes, clothing, no coś dookoła koszulek. Shirt, ale nas interesuje shirt. No jak widzicie, Shaolin Monk Shirt wyświetla się w pasku, więc ktoś tutaj czegoś szuka. Jak to wygląda we wzorach? No tak, to jest wzór z naszej niszy, tu jest wzór z naszej niszy. Tutaj mamy nawet wzór, który ma badge'a Overall Pick, czyli sprzedał się w ogromnej ilości egzemplarzy, 57 opinii, a te opinie to tylko potwierdzają. No i pierwszy wiersz w zdecydowanej większości sprzedaje. To nie są koszulki merchowe, to są jakieś bzdury. Tutaj mamy coś niezwiązanego, tu mamy po prostu jakiś wzór azjatycki, także to nie jest nasza bezpośrednia konkurencja. Ale o tutaj, znowu mamy koszulkę z mnichem Shaolin, z jakimś tam napisem. Co mamy dalej? Tu mamy kolejną koszulkę z mnichem w jakiejś pozie bojowej. No i zauważcie, że to jest biała koszulka, nie? To drugi najpopularniejszy kolor na Amazonie to jest właśnie biały. Ale myślę, że będziemy się trzymać klasyki, będziemy sobie projektować pod czarną koszulkę. Tu jest kolejna koszulka, która się sprzedaje. Czy coś jeszcze? Tutaj mamy żabę, tutaj znowu jest Shaolin, tutaj znowu jest mnich, także jakieś tutaj zainteresowanie tematem jest. Nie jest to może absolutny i totalny bestseller, no ale widać, że ktoś tutaj tych koszulek szuka. 696 wyników wyszukiwania, z czego w tą ilość też się łapią od tego typu bzdury, nie? Czy którekolwiek inne rzeczy, które nie są naszą bezpośrednią konkurencją. Jeszcze zerknijmy sobie na trzecią stronę, czy ta ilość wyników nam się nie zmieni. Nie zmieniła się. Także wygląda na to, że tych wyników wyszukiwania za dużo nie ma, więc można tutaj tą niszę zaatakować. Jeśli jesteście na trochę wyższym tierze niż tier 10 czy 25, to można zrobić kilka wzorów z tej niszy. Ja tutaj zrobię jeden, no ale resztę sobie dorobicie sami, o ile będziecie chcieli sobie tutaj podziałać dookoła tej niszy. Dobrze, to jak mamy jako taką zweryfikowaną tą niszę, to przejdźmy sobie teraz do pomysłu na wzór. Nie będzie to jakoś wielce oryginalna robota. Będzie to coś,
opartego na tym, co tutaj widzimy. Jak widzicie, jest sylwetka mnicha, jest retro słońce, natomiast myślę, że mnicha z oczywistych względów zostawimy, ale połączymy sobie symbol Yin Yang właśnie z sylwetką tutaj mnicha. I do wygenerowania obu tych rzeczy, znaczy w sumie do wygenerowania sylwetki mnicha, bo symbol Yin Yang zrobię sobie od podstaw w Inkscape. No, zobaczycie, że bardzo prosta rzecz do zrobienia. Kilka kształtów połączonych ze sobą. No ale nie uprzedzając faktów, przejdźmy sobie do ideograma. I zaznaczam, że ja już wcześniej pogenerowałem sobie rzeczy, tak żeby nie tracić tutaj czasu, ale to nic skomplikowanego. Za chwilę Wam wszystko pokażę, jak to u mnie wyglądało. Jesteśmy w ideogramie, doskonale Wam pewnie strona startowa znana. Na początku myślałem sobie, żeby zrobić cały wzór w stylu tak zwanym sumi-e. To jest taki styl w japońskim malarstwie, styl monochromatyczny. Dwa kolory, czerń i biel, i wszystko jest robione delikatnymi pociągnięciami pędzla. Natomiast ten typu styl na koszulkach sprawia pewne problemy. No bo jednak te koszulki, ten styl, jest bardzo dużo odcieni skali szarości, które nie do końca są dobrze widoczne na koszulkach. Także poszukałem sobie czegoś innego, a do szukania czegoś innego posłużył mi sam fit ideograma. Bo tak jak tutaj widzicie, to są rzeczy, które ludzie sobie generują. Ludzie, którzy mają konta darmowe i ich generacje są ogólnodostępne. I znalazłem coś takiego. Taki motocykl w fajnym stylu, bardzo prosto graficznie. Kurczę, jakby sobie zaadaptować tego typu prompt, bo o prompt mi tutaj chodzi, na swoje własne potrzeby. Jak pomyślałem, tak zrobiłem. Jedyne, co tutaj zmieniłem, zresztą, co Wam będę mówił, zobaczcie sobie, jak wyglądał mój prompt i co ten prompt mi dał. W taki sposób przerobiłem ten prompt, który widzieliście poprzednio. Gdzie retro graphic of a Shaolin monk in dynamic pose with a solid color white background with a nostalgic feeling in a simple minimal style. White background zostało akurat w tym przypadku całkowicie zignorowane, natomiast już tutaj wygenerował mi ideogram coś bliżej tego, o co mi chodziło. Natomiast nie do końca mi się to podoba, bo jest trochę za mało szczegółów twarzy. Poza tym ręce czy dłonie nie wyglądają za dobrze w mojej opinii, więc wziąłem ten obrazek, bo taki ogólny feel bardzo mi się podobał. I zobaczę, co tam ciekawego mi ideogram wygeneruje za chwilę, używając tego obrazka jako bazy. No i zobaczcie, co się zadziało później. Teraz na ekranie widzicie kolejną iterację tego obrazka, gdzie to wciąż w mojej opinii nie było to, czego ja szukałem. Teraz wypluł mi tego typu obrazki, to całkowicie bezużyteczne na moje potrzeby. Tutaj trochę lepiej, jeśli chodzi o dłonie, natomiast twarz mi się w ogóle nie podoba. Tutaj z dłońmi jest znowu tragedia, pomimo że twarz już jest sporo lepsza. Tutaj gdzieś powoli się zbliżamy do tego, o co mi chodziło. Jak widzicie, waga poprzedniego obrazka to jest 20/10. Tak, żeby ideogram wiedział, o co mi chodzi, ale żeby miał wolną rękę przy generacji kolejnych obrazków. No i druga iteracja nadal nie spełniała moich oczekiwań, także przejdźmy sobie do iteracji numer 3. To jest iteracja trzecia. Jak widzicie, teraz trochę mu kaganiec nałożyłem i powiedziałem mu: mordo, ty wiesz, o co mi chodzi, tylko nie kombinuj za dużo, tylko popraw mi to, o co mi chodzi i możemy być dalej wtedy przyjaciółmi. Pogenerował mi coś takiego, to nie do końca, to już trochę lepiej, ale mówię, to kamienie zamiast pięści, może nie do końca. Ale coś takiego mi wypluł. Mówię, to nie jest oczywiście idealne, bo o ile ta pięść wygląda całkiem fajnie i nawet mniej więcej anatomicznie poprawnie tak na pierwszy rzut oka, tak już tutaj są pewne mankamenty. No ale w którymś momencie trzeba jednak odpuścić albo poprawiać,
ale w tym konkretnym przypadku według mnie to jest na tyle ok, że można to bez wstydu puścić na koszulkę. Jak widzicie, bardzo fajnie, znowuż w mojej opinii, wygląda ten mnich na tle tego słońca. Jest tutaj też delikatna teksturka rzucona przez ideogram i ta tekstura też mi się bardzo podoba. A natomiast samo to kółko zamienimy sobie na symbol Yin-Yang. Teksturę wykorzystamy, ale już zrobimy to w Inkscape'ie. I za chwilę Wam pokażę, jak całość do kupy została poskładana. Ale jeszcze chwilę wcześniej pogenerowałem sobie kilka Yin-Yang, żeby może znowuż ideogram wypluł mi coś ciekawego, coś nieoczywistego. No i zobaczcie, jakie te Yin-Yany ideogram mi wypluł. Tak wyglądają Yin-Yany, które mi ideogram wygenerował. Zwróćcie uwagę na prompt. Nie wymyślałem tutaj koła na nowo, tylko zamieniłem Shaolin Monk na Yin-Yang symbol with a simple red shading on a white background. Chciałem tutaj delikatną nutkę czerwonego koloru, jako kolor symbolizujący siłę, potęgę i tego typu historie. Nie? To jest całkiem ciekawe. To jest też niezłe, bardzo proste. Tutaj trochę poszalał, ale najbardziej do gustu przypadł mi ten Yin-Yang. Jest wciąż bardzo minimalistyczny, bardzo prosty, natomiast fajnie jest tutaj dodane to kółko, ta obwolutka, która jak się później przekonacie i tak będzie niewidoczna na wzorze, ale dalej mamy bardzo fajną teksturę i tą teksturę sobie żywcem weźmiemy z ideograma. To jak już mamy wszystkie składowe naszego wzoru, to warto by było sklecić to wszystko do kupy w Inkscape'ie. Tak na marginesie, często widzę zagwozdki, czy coś wektoryzować, czy coś upscalować. I ja się kieruję jedną zasadą. Jeśli coś jest na tyle proste, że wiem, że wektoryzer w Inkscape'ie da sobie radę, a tak jest w tym przypadku z sylwetką mnicha, to nie widzę najmniejszej potrzeby, żeby to upscalować. Czy to tutaj w ideogramie, czy w jakimkolwiek innym narzędziu. W tym konkretnym wypadku wystarczy zrobić screenshota danego obrazka i wrzucić to w Inkscape'a. Jeśli ten obrazek miałby sporo więcej szczegółów, jakieś bardziej skomplikowane cieniowanie czy przejścia tonalne, to wtedy można by się było pochylić nad upscalingiem. Ale w wypadku, gdy mamy monokolor, nie ma to najmniejszego sensu według mnie. I zobaczcie, jak taka wektoryzacja przebiega w Inkscape'ie. Wrzuciłem sobie po prostu screenshota tego mnicha, który mi wygenerował ideogram. No i tak jak Wam mówiłem, bardzo prosty wzór, bardzo prosty kształt. Wektoryzer sobie z tym poradzi bez najmniejszych problemów. Że teraz wystarczy zaznaczyć ten obrazek, zwykły, najzwyklejszy obrazek, powtarzam, JPEG, nic poza tym. I idziemy sobie do opcji Trace Bitmap i tutaj na żywo mamy podgląd, jak to będzie wyglądało po automatycznym przetrasowaniu na wektor właśnie. Można się tutaj pobawić tymi suwaczkami, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało, natomiast ja tutaj oczekuję efektu dokładnie takiego, jak jest przedstawiony. Klikam sobie Apply i już mam zrobiony wektor. Co mi daje wektor? Ano to, że nie muszę się pitolić z usuwaniem tła, bo wektor tego tła nie posiada. Dodatkowo, dzięki temu, że nóżki mnicha są oddzielone taką tutaj białą obwolutką od tego pseudocienia, mogę go bez problemu usunąć, modyfikując tą ścieżkę. Do modyfikacji, przypominam, służy Node Tool. I teraz co trzeba zrobić, to pozaznaczać sobie te absolutnie zbędne punkty, które tworzą ten cień i je po prostu bestialsko wyrzucić. Nic skomplikowanego w tym nie ma. A cała operacja zajmuje, nie wiem, z górką i moim gadaniem z 20 sekund i dzięki temu mamy gotowy wektor, który można później przerobić na wzór. Samo zrobimy z symbolem Yin-Yang. Natomiast możemy go zrobić sobie od podstaw. No bo czymże taki symbol Yin-Yang jest? To jest zasadniczo jedno duże koło, dwa mniejsze koła i dwa malutkie kółka w tych trochę mniejszych kółkach. A jak to wygląda w praktyce? Ano zobaczcie, wybieram sobie elipsę
i robię sobie okrąg z zachowaniem proporcji. Do tego służy kombinacja klawiszy Ctrl-Shift. Mam koło, zmieniam jego kolor na biały, żebym widział w ogóle, co robię. I teraz potrzebuję dwóch kół, które są o 50% mniejsze od tego głównego koła. Nie będę robił tego ręcznie, tylko wyliczy mi to wszystko Inkscape. Teraz, żeby mi było prościej, to zduplikuję po prostu to koło, Ctrl-D. Zmienię sobie jego kolor na czerwony, tak żeby mi się to jakkolwiek odznaczało. I teraz, będąc w menu zaznaczenie, zobaczcie, tutaj są modyfikatory. Mamy szerokość i wysokość danego obiektu. Na chwilę obecną mamy to podane w milimetrach, ale milimetry nam tutaj są zbędne. My potrzebujemy procentów. Przerzucam sobie na procenty i mając na uwadze, że proporcje są zablokowane cały czas, nic tutaj nie zmieniam, o to mi chodzi. Zmieniam sobie procentaż na 50 i w ten oto bardzo szybki sposób stworzyłem drugie mniejsze koło, które jest dokładnie o połowę mniejsze od tego koła dużego. Natomiast potrzebne mi jest 2 sztuki takich kół, więc to duplikuję i zmieniam jego kolor, żeby mi się nie pomyliło. Teraz oba te kółka muszę ustawić idealnie po środku tego dużego koła. Więc teraz tak, biorę sobie małe kółko, z wciśniętym Shiftem klikam na duże kółko. Idę do menu Align and Distribute i teraz ustawiam to małe koło nie do strony, tylko do ostatnio wybranego obiektu. W tym naszym wypadku jest to duże koło. I teraz jak ja muszę to małe koło ustawić? Ano po pierwsze, muszę je ustawić na osi centralnej, tej pionowej, czyli w ten sposób, ale dodatkowo muszę się upewnić, że to małe kółko jest idealnie na górnej krawędzi tego koła dużego. Do tego służy nam ten przycisk Align Top Edges. Jest OK. To samo muszę zrobić z kółkiem małym. Znowuż ustawiam po środku, ale tym razem ustawiam do dolnej krawędzi. Wszystko fajnie. Teraz jeszcze, żeby zrobić sobie pełnoprawny yin-yang, to musimy powycinać trochę tych elementów. Bo yin-yang to jest to i to jest nam niepotrzebne, a to trzeba będzie zduplikować. Więc teraz potrzebne nam jest coś, co nam przetnie idealnie na pół to kółko. Ja użyję tutaj prostokąta. Ten prostokąt będzie miał wymiary takie, jakie ma to koło. I znowuż biorę sobie wymiary z obiektu, ustawiając tym razem na piksele, a tutaj widzimy, że jest 988 pikseli. I teraz nasz prostokąt musi mieć wysokości dokładnie tyle, ile ma to kółko. I szerokości też, bo robimy w tym wypadku kwadrat, bo kwadraty się sporo prościej dzielą na połówki. I znowuż z już doskonale nam znaną techniką dzielenia na pół rzeczy musimy sobie podzielić ten prostokąt na pół. Tylko teraz zaznaczam, że nie możemy tego zrobić tak, żeby jedna i druga wartość zmieniała się o pół, bo będziemy mieli sytuację taką jak tutaj w naszych kółkach, nie? My potrzebujemy, żeby ten kwadrat, owszem, był na tyle duży, żeby zakrył nam po długości całe to koło, ale żeby był na tyle wąski, żeby zabrał nam z szerokości koła tylko i wyłącznie połowę. Więc odznaczamy sobie tą kłódkę i zaznaczam i zmieniam szerokość tego okręgu na 50%. Bomba. Mamy to, o co nam chodziło. Teraz, żeby się nie bawić ręcznie, zaznaczam najpierw prostokąt, później kółko i wyrównuję prostokąt do lewej krawędzi tego okręgu. I jeszcze upewniam się, że ono jest na pewno w 100% prosto względem koła, w sensie, że jest na tej samej osi. Dobra, trochę nam się tutaj zaczyna robić ścisk, więc teraz zaznaczam sobie wszystkie te elementy i używam narzędzia, które się nazywa Shape Builder Tool. Pokazuje się coś takiego, więc teraz
ustawiacie sobie opcję Shape Builder na Add i klikacie to, co chcecie sobie zostawić. W tym wypadku, czy może inaczej, klikacie te elementy, które mają zostać wycięte z całości. Nam jest tutaj potrzebne to i to jako jeden element i to jako drugi element. Więc muszę przeklikać wszystkie te rzeczy. To jest nam absolutnie zbędne. I jak już mamy wyklikane to, o co nam chodzi, to klikam tutaj. Delikatny bałagan z kolorami, ale nic to strasznego. Teraz wystarczy sobie połączyć te elementy, które nas interesują, czyli ten. Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikam tu i tu. Teraz łączę oba trzy elementy, używając opcji Union. I mam sobie coś takiego. Dobrze, niech tak będzie. I to samo robię z tym, tylko już skrótem klawiszowym Ctrl-Shift plus. Natomiast zrobiłem mały błąd, bo najpierw potrzebuję tego kółka jako całości. Scalę je za chwilę. Zobaczcie dlaczego. Jak już wcześniej wspomniałem, Yin-Yang ma jedno kółko duże, dwa trochę mniejsze i dwa jeszcze mniejsze. No i te mniejsze musimy zrobić właśnie teraz. Tutaj już niekoniecznie musimy być aż tak bardzo precyzyjni, jeśli chodzi o wymiary, więc ja po prostu zduplikowałem to kółko średnie i zrobiłem z niego mniejsze. Ważne jest, żeby drugie kółko było dokładnie tych samych rozmiarów. Także teraz sobie ucinam tutaj Ctrl-Shift-, tak żeby zrobić oponkę z koła i już teraz mogę sobie połączyć, o widzicie, w jeden tutaj kształt. No i mamy tym oto magicznym sposobem Yin-Yang zrobione. Tutaj z tego co widzę nie popisałem się, bo połączyłem wszystkie te kształty przed wycięciem tego kółka. Nic to straconego, bo mając jeden element jesteśmy w stanie zrobić drugi, który jest jakby lustrzanym odbiciem tego pierwszego. Więc duplikujecie sobie ten element i przerzucacie go względem osi pionowej, a następnie względem osi poziomej. Teraz trzeba je ze sobą połączyć. Ciężko nam będzie zrobić to ręcznie, więc musimy sobie włączyć tutaj narzędzie, które przyciągnie jedno do drugiego. I teraz mamy idealnie proste z każdej strony Yin-Yang. To Yin-Yang nam za chwilę posłuży do zrobienia już końcowego wzoru. Tak wyglądają nasze elementy na przestrzeni roboczej Inkscape'a. To jest przestrzeń robocza w wymiarach amazonowych. No i teraz tak, projektuję tutaj pod czarną koszulkę, zwracam na to uwagę. Więc trzeba będzie trochę tutaj poczarować z kolorem tego mnicha, bo czarny na czarnym nie wygląda za dobrze. Teraz tak, warto by było, co by było warto zrobić, tutaj obok przerzuciłem sobie to Yin-Yang, które już mi wcześniej Inkscape wygenerował i te kolory chciałbym sobie zachować, bo one są bardzo fajne. Jest tutaj ta tekstura rzucona, więc sobie z tego skorzystamy. Teraz tak, tą część koloruję na któryś odcień tego czerwonego, który mi tutaj najbardziej podoba. Niech będzie ten jaśniejszy. Dobra. To jest białe. Natomiast mi się nie podoba, że tutaj będzie biel. Ja bym chciał, żeby to było przezroczyste, tak żeby wypełnieniem był kolor koszulki. Będzie z tym pewna niedogodność, no bo jeśli zrobimy w ten sposób, że to będzie przezroczyste, czyli nie będzie miało żadnego wypełnienia, no to zostaniemy z połówką Yin-Yanga, a to wygląda trochę słabo. Ale znowuż z pomocną dłonią przychodzi nam tutaj, widzicie? To, co wygenerował ideogram, a ideogram poradził sobie w ten sposób, że dał po prostu taką delikatną obramówkę dookoła tego kółka. I myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Już zaklikałem, dobra. I my zrobimy to samo. Jak teraz zrobić taką obramówkę w Inkscape'ie, jak już mamy gotowy element? Myślę, że ile ludzi, tyle sposobów. Natomiast ja to zrobię następująco.
proces robienia obwódki musiałem nagrać raz jeszcze, bo strasznie się zamotałem podczas tego wszystkiego. Także jesteśmy na etapie, gdzie zduplikowaliśmy sobie to yin-yang i scaliliśmy to do jednej dużej ścieżki. Teraz trzeba te wszystkie bobolce, które on nam tutaj porobił podczas scalania, po prostu wyrzucić, tak żebyśmy mieli jedno koło, które jest w tym momencie gotowe do pracy. Przenosimy sobie takie koło oczko niżej pod nasze yin-yang i teraz musimy proporcjonalnie rozszerzyć to koło i do tego służy skrót Ctrl-J. Nic się nie zadziało wbrew pozorom, ale jak przejdziecie sobie teraz do narzędzia Node Tool, to tutaj pojawi się taki rąb. I jak ten rąb przeciągniecie, to on proporcjonalnie poszerzy to kółko, które mamy pod spodem naszego yin-yanga. No i mi taki kształt tej obwolutki, a może delikatnie większy, odpowiada. Dobra, jest ok, także teraz już nie jest mi potrzebny ten tryb, mogę wrócić do trybu po prostu ścieżka. Co dalej musimy z tym zrobić? No zobaczcie sobie, jak odejmiemy kolor, a to jest, co to jest? To jest grupa, tak? Tak, to jest grupa, dobra. Jak zdejmiemy sobie biały kolor, no to mamy pod spodem czerwień. Jak to obejść? W bardzo prosty sposób. Można odjąć tą białą część od części tej obwolutkowej czerwonej. Czyli zaznaczam sobie białą część, klikam na część obwolutki, skrót klawiszowy Ctrl-Shift-, tak żeby to, czego nie chcę, Inkscape mi wyciął. Teraz, a widzicie, tu jeszcze jakieś śmieci zostały, które mi są absolutnie zbędne, to na końcowym wzorze nie będzie tego w ogóle widać. Natomiast gdzieś tam w którymś momencie, na jakimś etapie modyfikacji czy to ścieżek, może się to wydać, znaczy może to być problematyczne. Tutaj widzę, że też coś jeszcze wychodzi, także schowam pod to i czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. Dobra, mamy sobie to koło i kolorem tego małego kółka musi być ten sam kolor, który mamy tutaj. Więc teraz muszę sobie wyizolować tą ścieżkę, wrzucić ją w dokładnie to samo miejsce co tutaj i nadać jej ten oto kolor. Z tego co widzę, obwolutka ma trochę inny kolor, także teraz jest to, o co mi chodziło. Tutaj zniknęło nam to kółko, to dolne, ale w tym akurat wypadku można by je było wyciąć oczywiście i to by było jak najbardziej poprawne. Natomiast miejcie na uwadze, że nie wszystko będzie tutaj widoczne i to małe kółko tutaj widoczne nie będzie wcale, także nie widzę potrzeby tutaj odtwarzania tego kółka. Dobra, rozciągnijmy sobie teraz yin-yang na całość naszej przestrzeni roboczej, a przynajmniej na tyle, na ile nam ta przestrzeń robocza pozwala, czyli gdzieś tyle, no bo najmniejszą wartością tutaj jest szerokość 4500 pikseli, a jednak jak widzicie, tylko tyle jesteśmy w stanie uzyskać z tego okręgu, bo już jakbyśmy go powiększyli jeszcze bardziej, to już nam wyjdzie poza granicę koszulki, a tego byśmy nie chcieli. No teraz tak, ustawmy sobie yin-yang w stosunku do strony, pośrodku i do górnej granicy naszego wzoru. Dobra, mnicha dajmy na przód. No i kompozycyjnie wydaje mi się, że jest tutaj całkiem w porządku. Możemy go delikatnie zmniejszyć, tak żeby jego łysa pałka była mniej więcej gdzieś tam na środku. Można by to było tak zostawić, ale w mojej opinii można tutaj jeszcze kilka rzeczy poprawić. Można wypełnić te tutaj przestrzenie na kimonie mnicha. I jak się to robi? Bardzo prosto, w bardzo zbliżony sposób co do robienia obwolutki. Musimy sobie tego mnicha zduplikować, zmienić jego kolor, żeby nam się nie pokićkał. Znowu używamy kombinacji Ctrl-J, tak żeby
powiększyć proporcjonalnie ten kształt. Natomiast tutaj jako efekt uboczny będzie to, że znikną nam te przestrzenie, które żeśmy mieli. I teraz w bardzo prosty sposób zrobiliśmy sobie kształt, który wypełni całkowicie naszego tutaj dzielnego mnicha. Tutaj jeszcze te śmieci pousuwam, bo może gdzieś na którymś etapie robienia to przeszkadzać. O, widzicie? Jest sobie kształt mnicha i wrzucamy sobie ten kształt pod naszego tutaj dzielnego mnicha Shaolin. Można by to było tak zostawić, ale można jeszcze tutaj poprawić ten wzór. Co mi tutaj przychodzi na myśl, to, że skoro projektujemy pod czarną koszulkę, zobaczcie, to można by w sumie użyć czarnego koloru jako koloru wypełnienia mnicha, bo na chwilę obecną to jest po prostu kolor, nie? Mnich jest pokolorowany na czarno, na innych kolorach koszulki, no jasne, jest to ok, no bo mamy czarnego mnicha. Natomiast wydaje mi się, że lepiej by to wyglądało i lepsze by było odczucie noszącego taką koszulkę, jeśli by tego koloru tutaj nie było. Jeśli by to była po prostu koszulka. To może zróbmy to w ten sposób. Linie tego mnicha muszą oczywiście zostać, bo bez tego nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, co to jest za postać w ogóle. Więc teraz tak, musimy sobie zrobić dwie rzeczy. Musimy wyciąć ten kształt mnicha, ten jaśniejszy kształt w naszym yin-yang. Z racji tego, że yin-yang jest tutaj grupą, ale w sumie mogłoby być pojedynczym elementem. Tak, to teraz nam to uprościło sobie sprawę, bo ścieżkę ze ścieżki można wyciąć, ale ścieżkę w grupie już nie bardzo. I zobaczcie sobie, teraz zduplikuję sobie ten nasz element wypełniający. Mając zaznaczony ten element, zaznaczam yin-yana i usuwam. Nic się na pierwszy rzut oka nie zmieniło, ale jak wyciągniecie yin-yana, widzicie? Jest tutaj wycięcie. Ale to jeszcze nie wszystko, bo ten czarny element, czarne wypełnienie trzeba usunąć z tego jaśniejszego detalu. Robimy to dokładnie tak samo. O! I teraz, w mojej opinii, wygląda to sporo lepiej niż poprzednio. Bo jedno, mamy cały czas doskonale widocznego mnicha, to jest, wiecie, sylwetka, nie? Więc pewne tutaj uproszczenia są jak najbardziej ok. Jednocześnie, to oczywiście nas nie interesuje, ale koszta produkcji takiej koszulki są sporo tańsze. Ale co nas tutaj interesuje, to, że wygoda noszenia takiej koszulki jest sporo wyższa. No bo jakbym zostawił tutaj kolor wypełnienia tego mnicha, no to ktoś by miał po prostu taką jedną wielką gumę na piersi. A w ten sposób, mimo że mamy zachowany kształt, to nie mamy tego wypełnienia, więc powietrze może swobodnie przepływać przez tą koszulkę. I tak polecałbym Wam właśnie robić. Oczywiście kolor tutaj tej sylwetki można zmienić. Może coś takiego, albo coś takiego. O, tak wygląda w mojej opinii w porządku. Przerzućmy sobie, zmieńmy sobie kolor wypełnienia na czarny, czyli na nasz kolor docelowy. O, coś takiego. Pamiętacie, wspominałem jeszcze o teksturze, którą nam narzucił ideogram. No i ta tekstura wygląda tak. Po co są w ogóle tekstury? No, żeby delikatnie, może tak kolokwialnie to ujmę, ożywić trochę tą naszą grafikę. No bo grafika cyfrowa jest, wiecie, taka ładna, prosta, natomiast jest trochę nudna, jeśli się tak na nią popatrzeć. Jak się rysuje ołówkiem czy coś, no to tam zawsze tekstura kartki przebija czy coś, jest taka bardziej naturalna ta grafika. A tu mamy sterylność. Teraz, żeby trochę przeciwdziałać tej sterylności, stosuje się tekstury.
Jak taką teksturę zastosować? Zastosujemy ją tylko tutaj na Yin Yang. Możemy przesunąć to, co chcę przesunąć. O Jezus, dobrze. Za trzecim razem się uda. Dobrze, rozciągnę sobie tą teksturę. Ogólnie nie rozciągajcie rzeczy, nie? Ale w tym konkretnym wypadku nie będzie z tym najmniejszego problemu. Cóż teraz należy z tym zrobić? Ano, warto by było sobie zmienić tryb mieszania warstw z normalnej na bodajże Multiply albo Color Burn. No i jeszcze warto by było pamiętać o tym, że tekstura musi być nad elementem, który chcemy oteksturować. No i zobaczcie sobie. Teraz wygląda to trochę lepiej, ale magia się dzieje, jak wytniemy sobie teksturę i zostawimy ją tylko i wyłącznie na tym naszym yin-yanie. No i jak to zrobić? Trzeba zaznaczyć i teksturę, i yin-yang, kliknąć prawym, dać Set Mask. Widzicie? Jest trochę lepiej. Nie? Już trochę inaczej ten wzór wygląda. Coś tam się dzieje. Trochę fajniej to wygląda, trochę żywiej. Jak zobaczycie, można sobie wyłączyć tą maskę, która to jest warstwa. Tu nam się całe yin-yang zamknie. No tak czy inaczej, pamiętacie, jak to wyglądało bez maski, nie? Wygląda to teraz sporo żywiej. Według mnie dobrze jest, nie trzeba psuć. I ja coś takiego sobie wrzucę na Amazona, w sensie już zrobiłem, bo zrobiłem już ten wzór wcześniej. Wygląda on bardzo podobnie do tego przedstawionego tutaj. Z plusów ten wzór wygląda całkiem nieźle na czarnym, bo na czarny był projektowany, ale wygląda też dobrze na białym kolorze i białą koszulkę też można uaktywnić. Zostaje wrzucenie tego wzoru na Amazona, poopisywanie go odpowiednimi słowami kluczowymi, przy czym przypominam, że głównym słowem kluczowym tutaj jest Shaolin Monk. Resztę bez trudu sobie dobierzecie do listingu, czym zobaczycie, jak ja to zrobiłem. Po prostu wpiszcie sobie Shaolin Monk Shirt i moja będzie pierwsza dodana. Także zobaczycie sobie, jakie tam dodatkowe słowa kluczowe użyłem, jak ten opis jest porobiony i w sumie tyle na to wideo. I tak wyszło sporo dłużej niż myślałem, że wyjdzie, jak zwykle, ale mam nadzieję, że trochę wartościowej wiedzy Wam przekazałem. A jak nie, to dajcie znać w komentarzach, że było do dupy. Postaram się poprawić na przyszłość. A jak jest ok, to też dajcie znać, tym bardziej. Dobrze, kończmy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.